Przez długi czas myślałam, że wartość człowieka da się zmierzyć liczbą celów, tempem, tym, ile rzeczy zrealizował, osiągnął i jak bardzo zmęczył się po drodze. Dziś coraz częściej mam wrażenie, że największą odwagą nie jest chcieć więcej, tylko przestać się z tego rozliczać. Cześć Wam w nowym roku. Mam nadzieję, że miło spędziliście święta i ten okres poświąteczny, że weszliście w 2026 ze spokojem. Ja po tygodniu zmagania się z jetlagiem w końcu doszłam do siebie, czuję się wspaniale. Pierwszy raz od 7 dni. Nie sądziłam, że tak długo można się aklimatyzować ponownie, a owszem, i poczytałam trochę w internetach, okazało się, że nie należy do odosobnionych przypadków, zatem bywa, trafiło się mnie, ale wróciłam do żywych. I może tak w shortsach Wam trochę nakreśliłam, jak spędziliśmy końcówkę roku, ale nie wchodziłam w szczegóły, nie wgłębiałam się, więc koniec roku spędziliśmy w Montrealu, Sylwestra spędziliśmy na spokojnie. Oglądaliśmy filmy w hotelowym pokoju. To był bardzo miły czas. A początek roku przyszedł do mnie cicho. Bez listy postanowień, bez żadnej presji, że trzeba coś nazwać, zaplanować czy określić. Ostatnie dni minionego roku były bardziej o zamykaniu niż o otwieraniu. Nie chodziło tylko o dekoracje, bardziej o pożegnanie wersji siebie, która przez długi czas żyła na wysokich obrotach. Jeszcze jeden cel, jeszcze jeden dowód na to, że jestem wystarczająco ambitna. Dobrze było spędzić ostatnie dni grudnia i samego Sylwestra w spokoju, nie robiąc nic szczególnego i nie mając wobec tego dnia żadnych spektakularnych oczekiwań. Odpoczywaliśmy, jedliśmy pyszne rzeczy, dużo rozmawialiśmy. Przygotowaliśmy sobie też takie mapy marzeń na kolejne lata. Powycinaliśmy z gazet różne takie obrazki, różne fragmenty tekstów, które sugerują, co chcielibyśmy osiągnąć, jakie marzenia chcielibyśmy spełnić i przykleiliśmy sobie to na takie kartonowe tablice, które choć nie było łatwo, zabraliśmy ze sobą do Malagi. To tablice bez dat, terminów, bez konkretnego planu. To raczej forma mapy kierunków, aniżeli lista zadań czy celów do osiągnięcia. Transportowa ekwilibrystyka skłoniła nas do tego, żeby odpowiednio zaakcentować ich obecność w naszym domu. Postanowiliśmy je oprawić w ramki i powiesić naprzeciwko naszego łóżka. Żebyśmy codziennie rano wstając mogli je obserwować i przybliżać się mentalnie i emocjonalnie do tego, co chcielibyśmy w życiu uzyskać, ale bez żadnej presji. Nie musi się to wydarzyć w tym roku, tylko kiedykolwiek, nie ma to większego znaczenia, byleby się wydarzyło. I nie tworzyliśmy żadnych postanowień, ale ja chciałabym wprowadzić do swojego życia taki rytuał. Nawet nie wiem, gdzie słyszałam o tym pomyśle, najprawdopodobniej natknęłam się na niego na Facebooku. Jest to, słuchajcie, cotygodniowe spisywanie wniosków, obserwacji dotyczących tego, co się działo w każdym tygodniu i wrócenie do tego po jakimś czasie, czy po roku, czy nie wiem, po 2 latach, kiedykolwiek i zaobserwowanie, co
jakby było w naszych głowach, jakie mieliśmy przemyślenia, jakie emocje nam towarzyszyły, jak podchodziliśmy do sytuacji, które pojawiały się w naszym życiu. I uważam, że to jest bardzo fajna forma monitorowania swojego życia. I nie chodzi tutaj o kontrolę, tylko raczej próbę uważności, zaglądania do własnego życia bez oceniania go w kategoriach sukcesu albo porażki, bez większych ambicji, dążenia do ideału. Ambicja długo wydawała mi się czymś oczywistym, swego rodzaju cnotą, czymś, co trzeba posiadać i czym trzeba zasłużyć. Przez długi czas nie kwestionowałam tego. Wydawało mi się to logiczne. Najpierw wysiłek, potem nagroda. Najpierw napięcie, następnie ulga. Tak, jakby życie było listą zadań do odhaczenia, a odpoczynek czymś, co przychodzi dopiero po wykonaniu wszystkiego. A przecież ambicja bywa bardzo różna. Jest ta zdrowa, która popycha nas do rozwoju, daje ciekawość, chęć próbowania, sprawdzania siebie w nowych sytuacjach. Taka, która nie boli, tylko dodaje nam energii. Istnieje również ta druga, cicha, ale wymagająca. Taka, która nie pozwala usiąść bez poczucia winy i przez to jest bardzo zgubna. Ambicja, która każe nam mierzyć swoją wartość produktywnością, gotowością do ciągłego działania. Ambicja, która sprawia, że nawet w momentach spokoju nasza głowa wciąż pracuje. Przypomina o tym, co jeszcze można by zrobić lepiej, co jeszcze osiągnąć. Ale chyba nie o to w tym całym naszym życiu chodzi. Może powinno być ono o uczciwości wobec siebie? O zadaniu sobie pytania, czy to, czego chcę, jest rzeczywiście zgodne z moimi prawdziwymi potrzebami? Bardzo łatwo pomylić cudze oczekiwania z własnymi pragnieniami. Łatwo uznać, że skoro wszyscy biegną, to ja również powinnam. Nawet jeśli po drodze gubię radość, sens i poczucie bycia w zgodzie ze sobą. Nie przestałam być ambitna. Po prostu zaczęłam rozpoznawać moment, w którym ambicja przestaje mi służyć. I jeśli dziś jesteś w miejscu, w którym uważasz, że nie masz wielkich ambicji, to nie znaczy, że coś z tobą nie tak. Może po prostu jesteś bliżej siebie niż ci się wydaje, a to jest coś naprawdę pięknego. Może to jest okej, chcieć spokojnego życia, nie spektakularnego, nie imponującego z zewnątrz, dopasowanego do tego, kim się jest, a nie kim wypada być. Ja znam takie osoby, które nie chcą więcej i to nie jest tak, że one należą do mniej ambitnych, czy po prostu im się nie chce. One wychodzą z założenia, że mają wystarczająco i to jest okej. Ostatnio też często myślałam o mamach, chociaż sama jedną z nich nie jestem, to zastanawiałam się nad tym, jak dużo odwagi mają kobiety, które decydują się na rezygnację z kariery na rzecz zajmowania się dziećmi, domem. I to jest niejednokrotnie o wiele cięższa charuwa aniżeli 8 godzin w biurze. I wstyd mi za to, że jeszcze wiele lat temu uważałam takie kobiety za mniej ambitne. Teraz patrzę na to z zupełnie innej perspektywy, podziwiam je wręcz i uważam, że cholernie ciężko jest żyć w takim przekonaniu, że należy się nieustannie rozwijać, bo zatrzymanie się jakiekolwiek byłoby równoznaczne z porażką. A wcale tak nie jest. Może to właśnie odwaga, żyć według własnych zasad, nie podążając za oczekiwaniami społeczeństwa. Ja teraz naprawdę bardzo podziwiam osoby, które tak potrafią i staram się od nich tego uczyć. Myślę, że choć idziemy już w lepszym kierunku,
Wiele osób wciąż żyje z poczuciem, że robi za mało albo nie tak spektakularnie jak inni. To poczucie potrafi być bardzo ciche, ale uporczywe. Często pojawia się w porównaniach, w przeglądaniu cudzych historii, w pytaniach, które zadajemy sobie w zaciszu bez świadków. A może problem nie leży w braku ambicji, tylko w tym, że uczono nas, że musi ona wyglądać w konkretny sposób, czy po prostu być obecna w naszym życiu. Że ambicja zawsze oznacza więcej, czy to pracy, czy pewnej odpowiedzialności, wyrzeczeń, że rozwój musi być na tyle widoczny, by był możliwy do pokazania innym. A wszystko, co nie mieści się w tym schemacie, traktowane jest jak stagnacja. Ambicja nie powinna być miarą wartości człowieka. Tak samo jak jej brak nie świadczy o lenistwie, straconym potencjale czy złych wyborach. Bo ambicja może mieć wiele form. Dla jednego będzie to budowanie czegoś dużego, dla innych umiejętność spowalniania, dla jeszcze innych dbanie o relacje czy swój spokój i codzienność. Nie każdy musi chcieć więcej, nie każdy musi mierzyć wyżej i wciąż się wspinać. Nie każdy również musi mieć plan. Czasem wystarczy mieć uważność. Wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie: to mi wystarcza. I nie tłumaczyć się z tego przed światem. Nie oceniać siebie przez pryzmat cudzych definicji sukcesu. Pozwolić sobie na takie życie, które do nas pasuje. Powiem Wam, że o wiele łatwiej mi się funkcjonuje z myślą, że życie to nie jest żaden wyścig i wartość człowieka nie rośnie wraz z ilością osiągnięć. Natomiast zwykłem tak uważać, niestety. Nie trzeba odnosić jakichś wielkich sukcesów, żeby żyć wystarczająco dobrze. Chociaż kiedyś te wystarczająco wydawało mi się takie dziwnie podejrzane, jakby było, nie wiem, synonimem rezygnacji. Teraz uważam, że moje wcześniejsze podejście było błędne i widzę w tym wystarczająco ulgę, jakąś przestrzeń i zgodę na to, że nie wszystko musi być imponujące, żeby było dobre. I staram się żyć tak, żeby nie robić z tego życia projektu optymalizacji, sprawdzać, czy zrobiłam wystarczająco, czy zrobiłam dość. Tylko chcę być w tym, co jest, niezależnie od tego, jak to wygląda z zewnątrz i jak to jest postrzegane. Dlatego w nowy rok 2026 wchodzę bez żadnych planów, bez żadnych celów i postanowień, natomiast z głową pełną marzeń, z sercem otwartym na ich realizację. I ja już od dłuższego czasu w ten sposób podchodzę do tego nowego roku. Natomiast 2 lata temu pokusiłam się o małe odstępstwo i stworzyłam sobie listę celów na 2024. Oczywiście nie udało mi się ich zrealizować i nie dość, że miałam do siebie taką pogardę i czułam takie niezadowolenie, brak satysfakcji i ganiłam siebie za to, że nie jestem być może wystarczająco konsekwentna w działaniu, to dodatkowo, nie przesadzając, był to
najgorszy rok w moim dotychczasowym życiu, więc już takich odstępstw nie robię i no, wchodzę po prostu ze spokojem w ten styczeń. I jeżeli ten film trafi do osób, które czują się zmęczone presją bycia ambitnym w odpowiedni sposób, to chciałabym tylko powiedzieć, że nie musimy niczego udowadniać, żeby być wystarczający. Już jesteśmy.